7 marca o godzinie 16:55 cała Wenezuela straciła prąd. Był to największy w historii blackout w tym kraju, który trwał w wielu miejscach przez tydzień. W tym odcinku zobaczycie, jak funkcjonuje kraj bez dostępu do elektryczności. Jest 7 marca 2019 roku i od 3 godzin w całym kraju nie ma prądu. No cześć, obraz, który teraz widzicie, jest prawdopodobnie beznadziejnej jakości. Dlaczego? Dlatego, że jest godzina prawie 20 i od 3 godzin nie ma w ogóle światła. Jak wygląda Caracas nocą bez światła? Zaraz wam pokażę, tylko wyłączę tę latarkę z komórki. O, akurat jedzie jakiś samochód, więc jest światło. Tam sobie siedzą ludzie. Mamy następny dzień, jest 8 marca w tym momencie. Zrobiłem sobie kawę, bo gaz jest, a prądu nie ma nadal, słuchajcie. Problem polega na tym, że nie ma sieci, nie ma w ogóle zasięgu, więc nie jestem w stanie się z nikim skomunikować i dowiedzieć się, czy sprawa dotyczy tylko Caracas, czy podobno z tego, co słyszałem jeszcze, jak miałem wczoraj internet całej Wenezueli. Nie jestem w stanie się z nikim skontaktować, umówić. Co gorsza, nie ma tu w ogóle gotówki. Za jedzenie musiałbym zapłacić kartą. A że do jedzenia zostały mi już tylko melon i 2 banany, no to raczej będę oszczędzał to jedzenie. Bo jak nie ma prądu, to spodziewam się, że i karty raczej też nie będą funkcjonować w całym mieście. W związku z tym, że nie mam nic innego do roboty, postanowiłem, że naładuję kamerkę i wyskoczę na miasto. Coś może przynajmniej nagram. Ogłoszenie, żeby zamykać zawsze drzwi i dziura na domofon. Idziemy. Będzie zamknięte, założę się. Tak. Klasyczny budyneczek z wielką bramą i z kratami, a tutaj jest, słuchajcie, sklep mięsny i z serami. I właściciel powiedział, że już kilka razy przywozi lód, dlatego że od 19 godzin nie ma prądu. Tak to wygląda. Ciężko prowadzić biznes w Wenezueli. Zobaczcie, tak wyglądają budynki tutaj, są okratowane. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci, które mogą wypaść, chociaż też chodzi o to głównie, żeby cię nie napadli i nie okradli twojego mieszkania. Tak wygląda miasto, w którym prawie od doby nie ma światła. To jest budynek Mission Vivienda, czyli taki z podpisem Chaveza i z jego oczami gdzieś tam z przodu budynek społeczny, socjalny. No, autostrada wygląda w miarę normalnie, samochody jeżdżą. To jeszcze jest sprzed czasów Chaveza, kiedy potrafiono coś wybudować, co miało sens. W związku z tym, że nie ma światła, to i semafory za bardzo nie działają, ale one nigdy tu za bardzo nie działają, zawsze na czuja się przechodzi. Tu są budynki pamiętające jeszcze wielkość Wenezueli. A tutaj ogłoszenia wyjazdu do innych państw. Metro jest całkowicie zamknięte, więc można powiedzieć, że prawie od doby kraj zupełnie nie funkcjonuje bez prądu. Jest to hardcore. Nawet apteki, które są otwarte. Z reguły o tej porze jest tutaj mnóstwo ludzi, a teraz po prostu większość pewnie nie wychodzi nawet z domu, bo nie ma po co. Tak wygląda bulwar Sabana Grande w środku dnia, ale nam zdarzyło się chodzić tu nocą, co nie jest dobrym pomysłem. Jest 23:15, nie możemy znaleźć taksówki, a że brat się uparł, że dotrzemy do klubu, no to sobie idziemy po Caracas pieszo. O ile 3-kilometrową trasę do klubu pokonywaliśmy przed północą, o tyle powroty do domu odbywały się o wiele później. Od jakiegoś czasu nie działa wenezuelski Uber, czyli Nexo, i idziemy sobie za kwadrans 3 w nocy po Caracas do domu. Co zrobić? Jak żyć? Jeszcze w październiku udało się korzystać z Nexo, czyli lokalnego odpowiednika Ubera, ale serwis ten z jakiegoś powodu przestał funkcjonować. Pozostały więc zwykłe taksówki, co bez konta w wenezuelskim banku jest bardzo upierdliwe, lub piesze wędrówki. Okazuje się, że złodzieje w nocy pewnie śpią, ale spójrzcie na ten samochód. To jest po prostu nie do wiary. Nie do wiary. Tej nocy złodzieje chyba faktycznie spali, ale innym razem spacer większą grupą do domu o 5 rano przypłaciliśmy utratą 2 telefonów w obliczu wycelowanego w nas pistoletu i więcej po Caracas w nocy nie chodziliśmy. To wszystko, co widzicie, to jest pozostałość po karnawale, który trwał tu 2 dni, to konfetti. A tu taka ciekawostka. To kiedyś miało być hotelem, ale Chavez to znacjonalizował i zrobił tam jakieś takie miejsca handlowe. Tak wyglądają kolejki do autobusów, a taki jest ich tłok. Tutaj macie budynek Banku Banesco, do którego nacjonalizacji przymierza się Maduro wzorem Chaveza. Ale miejmy nadzieję, że się to nie uda, bo jest to jedyny działający dobrze bank. Tutaj stara wypasiona fura, a tam macie kiedyś był serwis Hondy, ale chyba zbankrutował. Spójrzcie na tą furę.
To jest rzeka El Guaire, która do niedawna miała wyższy poziom, ale teraz są małe opady, więc nie ma za dużo wody po prostu. W tej rzece często niektórzy ludzie są tacy poszukiwacze złota, czyli pierścionków, które ludziom wpadły do zlewów. To jest fenomen, który tu występuje w Wenezueli i kiedyś mam nadzieję, że uda się ich nagrać. No a tam jest dzielnica Las Mercedes, do której jedziemy. Jest korek, więc zobaczymy. Ktoś wiezie agregat, no bo potrzebny będzie prąd. Zastanawiam się, dlaczego jest ten korek i zaczynam chyba rozumieć. Otóż, szanowni państwo, strzelam, że ten korek jest tutaj w związku z faktem, że ludzie chcą zatankować paliwa jak najszybciej i tak, widzę, że zakręca na stację benzynową. Pewnie ludzie się boją, że nie wiem, z powodu prądu skończy się ropa albo potrzebują jej do agregatów. Tak to wygląda. Tam policja steruje ruchem, stara się doprowadzić samochody, tu jest kolejka motocykli po benzynę. Tu jest dalej kolejka motocykli. PDVSA to praktycznie jedyna firma, która sprzedaje paliwo i jest państwowa oczywiście. Tam zdarzył się jakiś wypadek, ale nie dziwi mnie to, bo do stłuczek dochodzi tu często w związku z bałaganem, jaki jest na ulicach, a tu telefon. A zaraz obok mieści się salon Chryslera i Jeepa. Te wszystkie najnowsze samochody, takie wiecie, powyżej 200 000 złotych, to są najczęściej enchufados, czyli ludzie, którzy mają jakieś kontrakty, są jakoś powiązani z rządem, czawiści i ich rodziny i znajomi, albo właściciele prywatnych biznesów, którzy nadal jeszcze tutaj są. Semafory nie działają, ale to się zawsze odbywało w Wenezueli na czuja, także czy działa, czy nie działa, to nie ma znaczenia, po prostu ludzie się wyczuwają i z reguły większy ma pierwszeństwo. Tutaj Polak, którego znacie, Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty. Tutaj jedna z głównych arterii, Avenida Libertador. A tutaj nowa inwestycja, nawet z heliportem u góry dla śmigłowców. Tutaj jest pomnik Jana Pawła II, co ciekawe z błędnie napisaną datą śmierci. Zobaczcie, jaką wypasioną furą podlewają rośliny na środku ulicy. Konsumuje pewnie 30 litrów na setę. Tutaj macie kolejne biznesy i kolejne inwestycje. Na pewno nie są to inwestycje zagraniczne, bo takie by były znacjonalizowane. To jest właśnie kasa czawistów. Na szczęście jak przyszedłem do restauracji, to akurat włączyli linię i udało mi się zamówić 2 soki z truskawką i arepę z mięsem. Zobaczcie, kto to jest w tej restauracji. Polak. Słuchajcie, nie do wiary, 17:23, przyszedłem do domu, bo jeszcze sobie tam pogadałem z ziomkiem w sklepie. Nie ma prądu dalej. Zresztą już u niego w sklepie widziałem, że nie było. Nawet jak otwieram lodówkę, to woda jeszcze jest zimna. Bo przez godzinę, no może półtorej było. Także kolejny dzień w Wenezueli. Najbardziej denerwujące ze wszystkiego jest to, że nie mogę się w ogóle skontaktować z żadnym znajomych, bo nie ma w ogóle internetu, nie ma telefonów. No i po prostu czarna dziura. Każdy mieszka gdzie indziej. Nie jestem w stanie się z nikim skomunikować. Nie jestem w stanie nawet sprawdzić Facebooka, Instagrama, YouTube'a, zadzwonić do kogokolwiek. Czarna D. W związku z tym wymyśliłem, że jeżeli będzie tak dalej, to czekam do 20, jeżeli nie będzie światła, to znaczy prądu, to połykam magiczną tabletkę o nazwie melatonina i śpię aż do rana. I tak nie ma nic robić, nawet nie jestem w stanie wyedytować filmu, bo bateria w lapie padła. Na szczęście nie byłem skazany na samotność. Mauricio, którego znacie z poprzednich filmów, domyślił się, że siedzę sam i przyjechał po mnie wraz ze swoją dziewczyną. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że niektóre ulice Caracas są oświetlone. Pero nunca había pasado esto, va. No luz para 25 horas. Pero esto nunca había pasado, ¿sabes? Jesteśmy teraz w innej części, Las Mercedes. Dojeżdżamy do Las Mercedes i tutaj miasto jest ciemne poza budynkami. Algunos edificios tienen generadores, ¿sí? Sí, algunos. Sí, algunos. Aquí en el día, hoy, la cola larga, como es. Todos los días, claro, porque la gente no tiene gasolina. Si hay gasolina, pero como no hay luz, no puedes colocar gasolina. Sí, Yo sí. creo que esta tiene planta. Sí, entonces sí. todos vienen a colocar aquí. Ellos están rumbeando, ¿ves? Están pasando chévere. Las patrullas están dando vueltas. ¿Qué hacen? Fiesta. No, los niños de la calle. Tutaj też nie ma światła. Todo el mundo no quiere estar en la casa, ¿sí? Si tiene un carro. Bueno, To są najlepsze restauracje i oczywiście są pełne. Ellos tienen la luz siempre, ¿sí? sí. Mają swoje generatory, także mają to gdzieś. Enchufados i bogatych ludzi stać.
chwilą rozmawialiśmy o tym, że żeby sprowadzić takie samochody, to trzeba kogoś w wojsku znać po prostu. To nie jest tak, że możecie sobie ściągnąć sami. Jeżeli ktoś to sprowadza, to znaczy, że kogoś zna, ma znajomości w wojsku. Mijamy całkowicie ciemne budynki pozbawione prądu, ale ulice Caracas nie są puste. Tu i ówdzie rozlegają się dźwięki cacerolazo. To popularna w Wenezueli forma protestowania polegająca na robieniu hałasu poprzez uderzanie o siebie najczęściej metalowymi przedmiotami. Yo soy un youtuber polaco y quería preguntar a ustedes cuánto tiempo no hay luz. Wow. Llevamos 26 horas aproximadamente. Antes hay situación que la luz no llega para tantas horas. No, primera vez, pero en estos 20 años hemos tenido muchos ratos sin luz, pero 24 horas primera vez. No le han hecho mantenimiento y por esa razón no hay luz en Venezuela. Pero seguro que el gobierno dice que es la culpa de la oposición, porque... No hace mantenimiento. La planta eléctrica está resguardado por militares. Entonces la oposición no puede entrar allí porque si está resguardado por militares y por la Guardia Nacional, que cada vez que venga un opositor lo que hace es dispararle, ¿qué opositor se va a meter en esa planta? Lo que tiene es muchas personas ineptas, no preparadas para hacer ese trabajo. Por eso que estamos sin luz, porque tienen en todas esas organizaciones trabajando militares y los militares no saben nada de eso, lo que saben es disparar, más nada. ¿Y el agua? Y el agua te dura 3 o 4 media hora y después no te sube. Porque no funciona la bomba. Ok, pero normalmente el agua llega porque... Sí, Se va y viene, donde yo vivo, viene una vez cada 15 días, media hora. Entonces uno necesita un tanque muy grande para... Claro, porque el agua llega por media hora cada 15 días y a veces duran 3 semanas sin agua. Ella se vino a vivir con nosotros porque ya no llega nada de agua, nada. El problema que ha habido con el agua ha sido a partir de este gobierno. Así de simple. ¿Por qué? Porque no está manteniendo los equipos. Al no mantener los equipos, se dañan. Porque esta es una arteria principal. Y sin embargo, bueno, el agua se va. Si tú quieres, vamos hasta allá para que tú veas la tanquilla, esa tubería que mide como 2 metros de diámetro. Będziemy w tym momencie szukać tej rury. A to wszystko, co słyszycie, to są wkurzeni ludzie, którzy po prostu mają dosyć tej sytuacji. Aquí es donde se hace la operación que te distribuye el agua a los diferentes sectores del capital de esta zona. Aquí fue donde murió una persona que estaba haciendo un trabajo de mantenimiento y cuando terminó el trabajo alguien dio la orden que soltaran el agua con la fuerza que provenía el agua, lo arrastró desde aquí hasta el Guaire. Y se murió hace como 6 meses. ¿Se murió? Se murió. Cada 2 meses esto se lo iban reparando. Jesteśmy teraz w takiej restauracji, do której często chodzimy, nazywa się Terraza Steakhouse i to jest, jak dzisiaj Mauricio mi powiedział, wcześniej o tym nie wiedziałem, taka restauracja dla enchufados, czyli dla ludzi, którzy są podłączeni do systemu, którzy mają kasę, czyli dla czawistów. Na dole widziałem gościa z czerwoną koszulą, który siedział, taki wyglądał na idiotę, bo często są mało wyedukowani, tylko po prostu są wierni, ale wierni, dlatego trzymają się władzy. I nie mówię, czasami pewnie przychodzą też tu bogaci, po prostu Wenezuelczycy, którzy mają jakieś swoje biznesy, ale jest to taka miejscówka dla czawistów. I Mauro mi przed chwilą powiedział, że to jest bardzo smutne, że jesteśmy tu w tym miejscu, w mieście, w którym nie było światła przez 24 godziny i w którym lekarze ratowali życie dzieci, dlatego że w szpitalu nie było też prądu. To jest też tak, że nie za bardzo mamy wybór, bo większość restauracji, więc większość miejsc w Caracas w ogóle nie ma prądu. Właśnie się przed chwilą dowiedzieliśmy, że znowu wyłączyli prąd w większości Caracas. Ten wieczór zakończył się sporą ilością sangrii, dlatego języki mogą nam się trochę plątać. W kolejnych odcinkach poznacie widocznego tu Tomka Surdela, Polaka mieszkającego wiele lat w Caracas i mojego kolegę. ¿Y la policía? Ok, mejor. No, bombero. Bombero. Porque los bomberos no roban. En general no roban. ¿Tú escuchaste de bomberos que roban? No. Claro. ¿Sí? Cuando se meten a apagar los incendios, ¿Sí? ¿Te roban? lo que quedaba dentro de la casa lo llevaban.
Tego typu żarty w tak dramatycznym czasie dla Wenezueli mogą wydawać się być nie na miejscu, ale gdy człowiek przebywa tu dłużej, poczucie humoru bywa najlepszą metodą na otaczający cię absurd. Faktem jest, że w Wenezueli może cię okraść policjant, wojskowy czy 12-letni chłopak na ulicy. W jednym z kolejnych odcinków będziecie mogli obejrzeć wywiad z Tomkiem, w którym opowie on o swoich doświadczeniach z 8-letniego pobytu w Wenezueli. Mamy za sobą drugi dzień bez prądu i choć ulice, które widzicie, są oświetlone, mieszkania i domy prawie całej Wenezueli ogarniają egipskie ciemności. Kolejnego dnia doszedłem do siebie późno. Ludzie zdawali się przyzwyczajać do tego, że nie ma prądu, ale wieczorem zaczęło się robić gorąco. Dobrze, że mam owoce, że je kupiłem wczoraj jak był prąd przez chwilę, bo dzisiaj już bym nie kupił, nie działają karty, nie ma prądu, więc nie miałbym nic do jedzenia. Jest kolejny dzień i idziemy kupić jedzenie w zamkniętym sklepie. Może się uda. Chodzi o to, że dzisiaj jest niedziela i wszystkie sklepy są zamknięte i po prostu znaleźliśmy spożywczaka znajomych chłopaków, który jest otwarty. Chciałem kupić sosy. Znalazłem sosy, ale nie ma niestety makaronu. Zobaczcie, tutaj są ceny napisane na karteczkach papierowych i te ceny zmienia się praktycznie co tydzień, a czasami częściej, jeżeli inflacja jest większa. Teraz jesteśmy w dzielnicy Altamira, ludzie się tu zatrzymują, żeby złapać internet, bo zawsze jest zasięg, nawet jak całe miasto nie ma prądu, dlatego że wojsko potrzebuje internetu i łączności. Tutaj niedaleko mieści się wojsko i dlatego tutaj ludzie zatrzymują się na autostradzie i łapią internet. Eduardo na przykład w tym momencie przelewa za jedzenie, które kupiliśmy w sklepie, bo tylko przelewem może zapłacić, kiedy karty nie działają. W tej chwili 96% ludzi nie ma zupełnie dostępu do internetu, zaledwie 4% Wenezuelczyków i my jesteśmy w gronie tych szczęściarzy. Dzielnica Las Mercedes, ogromne inwestycje, ogromne budynki, które ktoś tutaj buduje. To prawdopodobnie są inwestycje też z przemytu narkotyków albo po prostu z kasy, która została ukradziona, wyciągnięta poprzez korupcję. Nikt inny tu raczej nie inwestuje niż czawiści, niż ludzie, którzy wiedzą, że nie zostanie to znacjonalizowane chociażby. Raczej zagraniczny biznes tu nie inwestuje. No hay luz, sí, todavía. Hay luz. El ruido de las plantas. Idziemy teraz do restauracji, żeby zobaczyć, jak żyje ułamek Wenezuelczyków. Ci, których stać na to, żeby pójść do restauracji. Do restauracji, która ma swój agregat prądotwórczy i po prostu ma prąd. I samochody z czarnymi szybami. Wbijamy. Za jedzenie zapłaciliśmy oczywiście w dolcach. 28 wyszło dolarów za obiad dla wszystkich. Tutaj nie ma za bardzo zasięgu, więc nie wrzucają się moje stories, niektóre nie chcą się wrzucić. No to macie kolejne wypasione fury z czarnymi szybami. ¿Tienes full tanque? Full, sí. ¿Cuántas horas esperabas? 2 horas. Te kolejki są do tych stacji benzynowych dlatego takie, że tylko kilka stacji benzynowych ma w Caracas agregaty, które tworzą prąd. I no chłopaki na przykład, jeden z nich tankował dzisiaj rano, a drugi w nocy. Dlatego, że w nocy w ogóle ludzie boją się jeździć. To o pierwszej czy o drugiej w nocy mówi, że w ogóle nie było kolejki. Był jedyną osobą, która podjechała na stację. Tam jest kolejka do hotelu Humboldt, który kiedyś błędnie powiedziałem, że zaczął być budowany przez Chaveza. Nie, on był wcześniej wybudowany, a nawet wcześniej ta kolejka sięgała też z drugiej strony góry, aż do Kosty, czyli do wybrzeża, ale teraz już nie działa. To jest legendarny hotel, zbudowany jeszcze przez Pereza Jimeneza, polityka wenezuelskiego z lat 50., tak zwanego prawicowego dyktatora, jak niektórzy mówią. Wszystko to zostało zbudowane za jego czasów, łącznie z autostradą. A tutaj często przylatują i leciały zresztą wcześniej papugi Ary i często lubią sobie usiąść w tym miejscu, ale akurat teraz tam się nie przyfarciło i nie usiadły.
Skończył się weekend i zaczął kolejny dzień, poniedziałek, podczas którego nadal prawie cały kraj nie miał prądu. Tego dnia pojechaliśmy motocyklami, bo tak łatwiej się ewakuować w razie problemów do rządzonego przez opozycję parlamentu, gdzie tymczasowy prezydent Guaidó ogłosił w kraju stan wyjątkowy, oraz zdenerwowaliśmy swoją obecnością pikietującą pod parlamentem garstkę czawistów, ale o tym będzie w kolejnym odcinku. Jest kolejny dzień, wtorek 12 marca i część kraju ma już prąd, dzięki czemu Mauricio może po 5 dniach skontaktować się ze swoimi rodzicami i uspokoić ich, że wszystko gra. No, pero no es, aquí también, ¿sabes? Llegó anteayer en la mañana, algo así ayer, pero no hay nada de agua. Y la gente que no tiene recursos, dinero para pagar agua o comprar agua, están sacando el agua del Guaire, imagínate. Como que la falta de agua es mucho peor, ¿sabes? Tego dnia w Caracas zapowiedziano protesty. O danej godzinie wszyscy w stolicy mieli wyjść na ulicę. Postanowiliśmy więc pojeździć trochę po mieście i to zarejestrować. ¿Ustedes pueden decir cuánto tiempo sin agua? Hoy van a ser 6. Electricidad sí hay ahora. Ahorita sí tenemos electricidad. Llegó ayer en la tarde. Antes hay problemas con el agua y electricidad, pero no tantos días. Siempre hay recortes de agua, pero de electricidad como el que tenemos ahorita, no, nunca lo habíamos vivido de esa manera. Bardzo możliwe, że ten samochód, który tam jest, powiedzieli mi ludzie przed chwilą, to są jakieś służby, SBIN na przykład, dlatego że nie mają żadnych numerów rejestracyjnych i nie wiadomo, kto to jest. Mogą infiltrować. Należące do różnych służb nieoznakowane samochody to standard w Wenezueli, podobnie jak świecące w ciągu dnia latarnie. Ruszamy parę ulic dalej i trafiamy na większą grupkę protestujących. To nadal tak zwana dobra dzielnica. Zobaczcie, jedzie ciężarówka z wodą. To są protestujący ludzie. O ile cifrinos zamieszkujący dobre dzielnice są z natury spokojni i opanowani, ludzi z tzw. zona populares cechuje znacznie większa spontaniczność. Ruszamy do zachodniej, tradycyjnie biedniejszej części miasta, żeby zobaczyć, jak tam wyglądają protesty. W tym momencie jesteśmy w tak zwanej zona popular, nazywa się Paraíso i to nie jest miejsce, które jest typowe dla opozycji, a mimo tego ludzie wychodzą na ulicę i protestują. Oni są bardziej spontaniczni i wybuchowi niż tam, gdzie są cifrinos, czyli tak zwana dobra dzielnica. Tal como lo vivió Polonia, Venezuela hoy es víctima de un régimen totalitario. Aquí estamos protestando en la calle a pesar
de que no hemos tenido luz por más de 5 días y agua por más de 7 días y quizás no vayamos a tener agua en los próximos días. Sin embargo, aquí seguimos con firmeza luchando por tener libertad y democracia en nuestro país. Wracamy już do domu, gdy niedaleko autostrady dostrzegamy ludzi czerpiących skądś wodę. Postanawiamy się zatrzymać. Na wiadukcie dostrzegamy policję, przy której lepiej nie mieć wielkiej kamery, biorę więc ze sobą GoPro. Z tej rury wycieka woda i ludzie, korzystając z tego, że tu wycieka woda, mają wodę stąd, bo po prostu w domu nie mają już dniami albo tygodniami, niektórzy albo miesiącami. Bueno, ya tenemos como de 3 a 4 años ya con los alimentos así, con la escasez, ¿sabes? Con el gas, bueno, nos lo han regulado como ellos quieren, ya no es como antes, ¿sabes? La luz desde el jueves no, se han quemado la nevera, a mucha gente se le ha quemado la nevera, el televisor, los artefactos eléctricos, ¿sabes? ¿Qué nos repone eso? Con sueldo mínimo. No vamos a comprar nunca, jamás. Nos alcanza para comprar siquiera 2 kilos de arroz, ¿sabes? Esa es la realidad. No estamos hablando más del gobierno ni de la oposición, pero simplemente queremos que alguien se aboque y nos resuelva este problema, porque somos seres humanos y esto va en contra de los derechos humanos, ¿sabes? No sé si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo, o les da miedo hablar, no sé. ¿Les da miedo hablar? Bueno, ahí está, tienen la oportunidad. No sé quién, lo que se siguen quejando en la cola, lo que se quedan comprando el gas, el agua, ¿sabes? Bueno, aquí está la oportunidad. ¿Saben lo que tengan que decir? Gracias. Gracias a ti, ¿vale? We are the gallows up on the hill. Answer the question. Is God on your side? We'll be together. Y por el otro lado. There's no place to hide. We're under your bed. We hide in the dark. We are